Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. Dzisiaj mam dla Was grę Red Dead Revolver. Nareszcie się zdobyłem, żeby tą grę ponownie skończyć. Red Dead Revolver jest pierwszą częścią znanej z PlayStation 3 gry Red Dead Redemption. Szkoda, że sobie jej nie przygotowałem, ale mam ją w szafce, to już nie będę wyciągał. Głównym bohaterem jest Red, bohater, którego poznajemy właściwie od czasów szczenięcych. Gra jest zbiorem wszystkich znanych elementów z westernu. Troszkę to tak, jakby autorzy obejrzeli wszystkie westerny, jakie wyszły, wybrali z tego najbardziej znamienite i kluczowe elementy i wrzucili to wszystko w jedną grę. I faktycznie Red Dead Revolver jest jedną z najlepszych gier, która oddaje dziki zachód. Oczywiście Red Dead Redemption jest lepszą grą, ale Revolver był pierwszą grą taką, która oddaje ducha dzikiego zachodu. Oprócz tego była jeszcze taka gra kiedyś Gun, bardziej sandboxowa, ale Red Dead Revolver bardziej mi podchodził. Słuchajcie, tak jak mówię, gra posiada wszystkie możliwe klisze z westernów. Znajdzie się bitwa w barze, znaczy w salonie. Znajdzie się motyw zemsty, tak, gdzie zabijają ojca i matkę i nasz główny bohater się mści. Znajdziemy Indian, znajdziemy walki w pociągach. Znajdziemy jeżdżenie na koniu, elementy skradankowe. No wszystkie, wojna secesyjna też się tutaj przewinie. Wszystkie te elementy, słuchajcie, są w tej grze zawarte. I muszę przyznać, że naprawdę sprawia masę radości. No i oczywiście kultowe pojedynki 1 na 1, gdzie kto pierwszy wyciągnie gnata, wygrywa. Muszę przyznać, że w momencie, kiedy pierwszy raz zagrałem Red Dead Revolver, strasznie mnie ta gra wciągnęła. To było niesamowite, jak bardzo wyświechtany temat dzikiego zachodu w filmach, bo w grach on nie był za bardzo wykorzystany, jak świetnie zachowuje klimat w momencie, kiedy został on przeniesiony na grę komputerową. Warto zauważyć, że gra Red Dead Revolver, gdy grałem w nią na PlayStation 2, ona była chyba w dosyć niskiej rozdzielczości i tła były strasznie pomazane. Dopiero teraz, odpalając grę na emulatorze, który ma spore problemy, gra ma spore problemy z graniem na emulatorze, ale granie w Full HD, naprawdę jak świetnie wyglądają te plansze, postacie i te wszystkie elementy. Tak jak powiedziałem, poziomy są przeróżne. Cały czas właściwie jesteśmy zaskakiwani czymś nowym. Raz walczymy w jadącym pociągu, innym razem skradamy się w jakiejś kopalni, a innym razem jesteśmy generałem z północy, czy tam z południa, nie pamiętam, i walczymy z napierającymi oddziałami wroga. Gra oprócz bohatera głównego, Reda, przedstawia jeszcze paru innych bohaterów, którzy różnią się umiejętnościami. Mamy więc Swifta, który dzierży 2 rewolwery 6-strzałowe. Mamy nie wiem, taką dziewczynę, nie pamiętam jak ona się nazywa, która dzierży strzelbę i dodatkowo może ujeżdżać bizony, co ciekawe, i konie też w sumie. Lubił jeżdżać konie. Mamy też Shadow Wolfa, czyli takiego Indianina, który posługuje się łukiem. Mamy tego generała, nie pamiętam, z północy albo z południa on jest, nie kojarzę. Nie pamiętam, chyba z południa on jest, który też ma strzelbę i który może dawać cele armatom, które mają położyć ogień zaporowy tam, gdzie z tej swojej strzelby da sygnał. Mamy żołnierza z drugiej części, czyli jak ten był z północy, to mamy drugiego szeregowca z południa i wszystkie te elementy się zgrywają ze sobą. Muszę przyznać, że jednak fabuła jest troszkę taka bardzo rozmyta. Ilość głównych bohaterów w poszczególnych planszach sprawia, że ciężko nadążyć na tym, co się właściwie dzieje, tak? Raz jedziemy na jakimś stogu siana i odpieramy, nie na stogu siana, na takim wozie z dynamitem i odpieramy atak bandytów i nagle jesteśmy w czasie wojny secesyjnej jako generał Diego. Także tych elementów naprawdę jest dużo i myślę, że też to grze nie wyszło aż tak na dobre, takie napchanie jak największą ilością elementów grę po to, żeby wszystkie te elementy zamieścić. Ozdobą gry są zdecydowanie pojedynki, chociaż muszę przyznać, że pojedynki nie są tak dobrze zrealizowane, jak były według mnie w Call of Juarez. Oprócz grania zwykłego strzelania mamy oczywiście możliwość jeszcze zwalniania czasu, czyli wtedy zwalnia się czas i nasz bohater może zaznaczyć elementy wroga, w które chce trafić i automatycznie opróżnia magazynek. Gra premiuje strzelanie w głowę. W momencie, kiedy trafimy w głowę, jest takie charakterystyczne
element graficzny, tak jakby taka fala uderzeniowa i od razu wiemy, że trafiliśmy w wroga. Warto zauważyć, że grafika ma bardzo dobrą, gra ma bardzo dobrą grafikę. Na czasy PlayStation, ponieważ ta gra wyszła w roku 2004, czyli 10 lat temu, ma bardzo dobrze stworzoną grafikę, która bardzo dobrze oddaje ten styl Dzikiego Zachodu. Fajnie stworzeni wrogowie, gdzie mają naprawdę zakapiorskie mordy i do które po prostu aż się proszą o kulkę. Fajnie stworzeni bohaterowie. Oprócz tego mamy też element takiego huba, czyli miasto, w którym możemy się przechadzać, kupować nową broń, różne elementy odzieży i całe to miasto też zostało fajnie oddane. Oczywiście to miasto się nazywa Brimstone, o ile dobrze pamiętam. Możemy wchodzić do sklepów, każdy sklep jest osobną lokacją, gdzie możemy też ją oglądać, są naprawdę bardzo pieczołowicie wykonane. Oczywiście jakość grafiki, gdy włączymy sobie w HD, zauważymy, że elementy 3D są bardzo proste, tekstury są rozmyte, no ale to jest, czasy są niestety PlayStation 2, które już dawno mają za sobą, no gra ma 10 lat, no trudno, żeby wymagać, żeby chociaż wyglądała tak jak Red Dead Redemption, ale niemniej jednak oddaje ten klimat Dzikiego Zachodu i naprawdę świetnie się w tą grę gra. Bardzo mi się podobało prowadzenie historii, gdy poznajemy Reda jako młodego chłopaka na jakimś ranczu, uczymy się strzelać. No fajnie to zostało wprowadzone, takie elementy. Niestety gra nie ustrzegła się w mojej opinii paru błędów. Przede wszystkim plansze, poszczególne plansze, chyba ze względu na ten przepych graficzny, są dosyć takie małe. Często miałem wrażenie, że są to tak jakbyście grali na jakiejś arenie w grę multiplayer, czyli mamy arenę, na której walczymy z wrogami, nie możemy za nią wyjść, nie możemy nigdzie przejść, tylko dzieje się na określonym terenie, zazwyczaj tym terenie dosyć małym i według mnie to troszkę gubiło ten element właśnie takiego szaleństwa w tej rozgrywce, gdzie faktycznie te lokacje były dosyć małe, aczkolwiek nadrabiały ilością detali, oteksturowaniem i naprawdę bogatymi wnętrzami. Warto zauważyć, że grę oczywiście stworzyło Rockstar, czyli goście od GTA, także oni wiedzieli, co robią i właściwie każda gra Rockstara, nawet te gry spoza linii Grand Theft Auto, zazwyczaj okazywały się hiciorami. Oprócz Red Dead Revolver warto wspomnieć jeszcze, że Rockstar wydał na przykład 2 części Manhunta, które pojawią się w to było grane Console Edition w późniejszym okresie. Oczywiście też świetna muzyka idealnie współgrająca z klimatem Dzikiego Zachodu też się tutaj znalazła. Na koniec jeszcze informacja na temat grania, ponieważ tak jak mówiłem, ja grałem na emulatorze i różnica w grafice w momencie, kiedy widzicie gameplaye, jest znaczna. Z czego to wynika? Ponieważ gra w momencie, kiedy uruchomi się w 1080p, czyli Full HD, wygląda szałowo, ale tracimy wszystkie cutscenki. Wszystkie cutscenki są zaciemnione albo są całkowicie czarne, nic nie widać. Z drugiej strony możemy odpalić w trybie natywnym PlayStation, czyli w trybie software'owym. Wtedy grafika jest taka jak na oryginalnym PlayStation i mamy wszystkie elementy, które były w oryginalnej grze, czyli wszystkie te cutscenki, aczkolwiek wtedy ta gra jest właśnie tak pomazana jak oryginalna gra na PlayStation 2. Nie wiem, z czego to wynika, więc wydaje mi się, że gra była po prostu w niskiej rozdzielczości, żeby to, tak jak mówiłem, ten przepych graficzny w tej grze się mógł znaleźć. Niemniej jednak, słuchajcie, Red Dead Revolver jest grą, którą serdecznie polecam chyba wszystkim. Jeżeli podobało Wam się Red Dead Redemption, warto sięgnąć po protoplasty tej gry, bo to właściwie Red Dead Revolver był takim eksperymentem Rockstara, czy chwyci temat Dzikiego Zachodu i dopiero potem wydanie Red Dead Redemption. I gra broni się nawet dzisiaj fajnym gameplayem, fajnym klimatem Dzikiego Zachodu, zróżnicowaniem rozgrywki, bo to też jest ważne, że tych poziomów jest chyba 27, o ile dobrze pamiętam. I one są bardzo zróżnicowane, ogromnie zróżnicowany gameplay, różne elementy, różne czynności, które będziemy wykonywać na poszczególnych planszach są naprawdę różne od siebie. Oczywiście w większości wypada to i tak oczywiście strzelanie, ale nawet ta zmiana bohaterów z jednego na drugiego wypada fajnie i zmienia się całkowicie rozgrywka w momencie, kiedy gramy Redem, a gramy na przykład generałem Diego. To są zupełnie dwa różne gameplaye.
Słuchajcie, czy polecam tą grę? Tak jak mówię, no jak najbardziej polecam. Tytuł wart Waszej uwagi. Kosztuje on parę groszy na Allegro, chyba ze 20 zł można kupić. Gra działa, tak jak mówię, pod emulatorkiem, jednakże no tutaj albo gramy w Full HD bez cutscenek, albo gramy w trybie software'owym z cutscenkami, ale z pomazaną, niewyraźną grafiką. I to ta niewyraźna grafika, powiem szczerze, że częściej pomaga niż przeszkadza, ponieważ nie widzimy tych ubogich elementów 3D, tych rozmazanych tekstur, ale z drugiej strony, gdy na przykład jest poziom, gdy walczymy na tym wozie z dynamitem i musimy strącać ze skał Indian, często tych Indian nie widać, są oni pokazani jako po prostu pionowe kreski, dopiero przełączenie tego na Full HD widzimy, że to faktycznie jest Indianin, który mierzy do nas z łuku. No niemniej jednak, no cóż, coś za coś, tak? Oczywiście można grać też na PlayStation 2, no ale tak jak mówię, wtedy ta grafika nie jest za dobra. Także polecam Wam serdecznie, świetny tytuł, świetne oddanie Dzikiego Zachodu. Wiele lat później oczywiście ponownie polskie studio sięgnęło po Dziki Zachód z serią Call of Juarez, gdzie wyszło to naprawdę rewelacyjnie, ale Red Dead Revolver jest takim moim pierwszym ulubionym tytułem ze świata Dzikiego Zachodu, pierwszym porządnym tytułem, który dzieje się na Dzikim Zachodzie i który oddaje ten Dziki Zachód w miarę rozsądny sposób. Tak jak mówiłem, chyba wcześniej była ta gra Gun, która nie do końca mi podeszła. Wolałem jednak Red Dead Revolver, także jak najbardziej polecam. To tyle odnośnie kolejnego odcinka Console Edition. To było grane, oczywiście kolejne pojawią się już wkrótce. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.